Gdzie znaleźć takie wspaniałe sielskie pejzaże? No właśnie o tym będzie ten odcinek. Takie pejzaże znajdziecie na Pomorzu, a partnerami tego odcinka są Region Pomorski oraz ZEN. Co jest, albo też co powinno być jądrem każdego miasta? No rzecz jasna, siedziba władz miejskich, czyli ratusz. Zatem pozwólcie, że naszą dzisiejszą słupską opowieść właśnie od ratusza zaczniemy. No więc teraz musicie zażyć w pigułeczce dziejów Słupska. Są to bardzo stare dzieje, ale zacznijmy od konstatacji, która wcale nie jest oczywista dla mieszkańców całego naszego kraju. Otóż Słupsk to trzecie największe miasto Pomorza. Gdańsk, Gdynia i trzeci Słupsk. Miasto wiekowe niezwykle, lokowane 2 razy. Pierwsza lokacja jeszcze w XIII wieku przez księcia pomorskiego Świętopełka. Druga to rok 1310, miasto lokowane przez margrabiego brandenburskiego Waldemara na prawie lubeckim. Nie chodzi tutaj o magnata druckiego lubeckiego, lecz o miasto Lubekę, gdyż Słupsk był miastem hanzeatyckim. Ustka to był niegdyś miejski port, z którym, albo mówiąc lepiej, poprzez który Słupsk handlował z całym ówczesnym światem. Ten piękny ratusz nie jest tak stary jak Hanza, nie jest też tak stary jak Słupsk, bo liczy sobie 121 lat. To wspaniały przykład niemieckiego neogotyku. Był tu stary ratusz, ale miasto wówczas niemiecki Stolp po zjednoczeniu Niemiec w roku 1871 zaczęło się niezwykle bujnie rozwijać. Przed II wojną światową Stolp liczył sobie 60 000 mieszkańców i było tutaj 80 restauracji. W tej sali obradowali rajcowie Stolpu, w tej sali obradują radni słupscy. W Słupsku wydarzyło się to samo, co w wielu innych miastach dzisiejszej zachodniej, czy też północno-zachodniej Polski. W miastach poniemieckich. Otóż Stolp poddał się bez walk. Zresztą Niemcy ewakuowali znaczną część mieszkańców. Wielu z nich zginęło na pokładzie Wilhelma Gustlofa. No i Sowieci zajęli miasto niebronione i potem sukcesywnie znaczną część tego miasta zniszczyli, bezmyślnie je bombardując. Tak naprawdę została z rynku, bo to jest historyczny stary rynek, została tylko ta pierzeja. Kościół mariacki, wieża była zniszczona, została odbudowana i te 3 kamieniczki. No potem plomby, czyli kolejne warstwy z czasów PRL-u. Dzisiaj to wygląda tak, ale niedługo będzie wyglądało inaczej, gdyż nastąpi rewitalizacja tego terenu. Zostaną wywalone auta i to wszystko będzie odnowione. Więc jeśli przyjedziecie do Słupska za jakiś czas, no to wszystko będzie wyglądało nieco inaczej. Oczywiście domy zostaną, no ale tego już nikt nie zmieni. Na jednej z tych ocalałych kamienic zoczyłem szyld, którego nie mogłem pominąć. No jeśli cukiernia nazywa się Kaiser Café, to ja muszę do niej wstąpić. No naprawdę, jakbyśmy się do Wiednia przenieśli,
w ladach co? Tutaj domowe lody i sorbety, tutaj ciasta i torty. Oczywiście jest i sacher w wersji z konfiturą malinową, a nie tak jak w oryginale morelową. Piękny sernik Kaiser. Na miejscu wypiekane croissanty i jak widzę z nich również komponowane wytrawne kanapki, chleb na zakwasie, między innymi bagietki, a i praliny, więc też trochę jest jak i w Brukseli. Pralina z Earl Greyem, pralina yuzu. Wiecie, no nie można tutaj nie usiąść. Pełna nazwa miejsca brzmi Kaiser Patisserie. I jak się dowiedziałem, miejsc o tejże nazwie jest kilka. Pierwsze było i jest w Słupsku, gdyż założył je słupszczanin, ale kaisery są również w Gdańsku, w Sopocie oraz w Berlinie na Ku'damie. Nazwanie cukiernio-kawiarni mianem Kaiser jest niezwykle uniwersalne. Niemcy myślą, że chodzi o ich Kaisera, Austriacy myślą, że chodzi o ich Kaisera, a my Kaisera możemy sobie wybrać. No, chyba nie muszę wam tłumaczyć, którego Kaisera wybieram ja. Kaiser Kaiserem. Ale wziąłem coś wytrawnego, no bo taki croissant wygląda przecudnie. Wędzony łosoś, sezam, co jeszcze, ogórki. Wiem, jest nóż i widelec, żeby było eleganciej, ale... Miód. Jezu, jakie dobre. Jezu. Jakie dobre. Nie da się jeść ładnie croissanta. Nawet Kaiser tego nie potrafi. Słupsk i tak miał, można powiedzieć, nieco szczęścia, no bo na przykład w takim Krośnie Odrzańskim wskutek działalności barbarzyńskiej Armii Czerwonej poza zamkiem nie zostało nic z dawnego, pięknego, przedwojennego miasta. A tutaj, stojąc na moście nad Słupią, no widzimy, jakie to było cudo. Tam spichlerz, przepiękne, szachulcowe budownictwo. Zresztą bardzo pieczołowicie ten budynek został przeniesiony właśnie w to miejsce. Ta wieża tam to niegdysiejsza brama wjazdowa do miasta. Tam dalej zamek książąt pomorskich. A tutaj fragmenty dawnych murów miejskich z basztą czarownic. Tak, jak to w wielu niemieckich krainach I Rzeszy bywało, do XVIII wieku palono tutaj kobiety na stosie. Czy jest coś takiego w Słupsku, czego nie ma nigdzie indziej? Nie tylko w Polsce, ale i na świecie calutkim. Jest. Co mianowicie? Otóż jest tutaj jedyna stała ekspozycja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego. Właśnie tu. Zakopiański lekarz Teodor Birula-Białynicki był przyjacielem Witkacego. To zresztą on kontrolował w pewnym sensie eksperymenty Witkacego z narkotykami. Jak wiemy, Witkacy zażywał pejotla, kokainę, by zmienić swój stan świadomości i by tworzyć w tych odmiennych stanach. W każdym razie pan Teodor miał pokaźną kolekcję dzieł artysty, którą potem odziedziczył jego syn. I teraz przenosimy się do lat 60. XX wieku. Wówczas to dyrektor Muzeum w Słupsku, Muzeum Pomorza Środkowego, wpadł na absolutnie genialny pomysł, marketingowy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Otóż pan Janusz Przewoźny, bo tak się ów dyrektor nazywał, odkupił od syna Teodora kolekcję, 100 ileś dzieł i ulokował ją właśnie w Słupsku. Ta kolekcja z czasem była powiększana, no i w efekcie tego mamy tutaj naprawdę jedyną w Polsce i jedyną na całym świecie stałą wystawę
prac Witkacego. To jest miejsce, którego nie można nie odwiedzić. Pierwsze pizze pojawiły się w Polsce za Gierka. W zasadzie były to wariacje na temat pizzy. Niewielkie placki o dość grubym cieście z pieczarkami, cebulą, pomidorami i miejscowym serem. I co ciekawe, w Słupsku działa przy Wojska Polskiego najstarsza pizzeria podająca właśnie taką pizzę a la Polaka. Założono ją w roku 1975, więc jeśli ktoś chciałby sobie sentymentalny smak przypomnieć, to tam. A jeśli ktoś chce spróbować prawdziwej włoskiej pizzy, to tutaj. To miejsce nazywa się Casa Italia. Jesteśmy dosłownie 2 kroki od Patisserie Kaiser. No, mamy zawodową rzecz, mianowicie rzemieślniczy piec przywieziony z Neapolu, opalany drewnem. Oczywiście piec do pizzy, bardzo wysoka temperatura, więc pizza piecze się tutaj 3-4 minuty i się nie przypala. Oczywiście mamy tutaj znacznie większą ofertę niż tylko pizzę, bo mamy też ryby, owoce morza. No mamy po prostu prawdziwą włoską kuchnię. Zobaczcie, to prosto z pieca jest wyciągane pizza bianca bez pomidorów, czyli najstarszy rodzaj pizzy, znany jeszcze w czasach, zanim to Kolumb przywiózł pomidory z Ameryki Południowej. Prego, 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 proszę bardzo. No i co za chwilę? No za chwilę pizza po prostu. Co trzeba zrobić, by sprawdzić jakość lokalu oferującego pizzę? No moim skromnym zdaniem najlepiej zacząć od margherity. Rzecz najprostsza i rzecz, która mówi najwięcej o danym miejscu, bo nie da się wielością składników przykryć pewnego rodzaju niedostatków pizzy. No więc właśnie od margherity zaczynam. Zresztą, jeśli mam być szczery, to jest chyba mój ulubiony rodzaj pizzy. Bazylia niech będzie. Doskonała. Czuć wszystkie składniki, których jest przecież niewiele. Cieniutkie ciasto, bardzo mało drożdżowe, smak oliwy, smak pomidorów, smak sera i smak bazylii. Z ziemi włoskiej do Polski. Nie tylko patriotycznie, również jedzeniowo. Co jest podstawą jakości każdej kuchni, no nie tylko włoskiej, oryginalne produkty. Zatem zaraz obok restauracji działa sklep z włoskimi produktami. Te produkty są oczywiście wykorzystywane w lokalu, ale można też samemu sobie tutaj to kupić i ugotować w domu. Słuchajcie, no tylko spójrzcie, nie będę wam opowiadał, co jest na półkach, ale wierzcie mi, sklepu tak zaopatrzonego z włoskimi, jakże często bioproduktami ściąganymi od małych wytwórców, no nie ma w niejednym znacznie większym polskim mieście. To już nie Słupsk, ale powiat słupski, no mniej więcej 20 minut jazdy autem od miasta. Niezwykła wieś, niezwykła, bowiem jak tu przyjedziemy, to niemal przenosimy się w czasie. Znaczna część tej wsi wygląda tak, jakbyśmy się do XIX wieku przenieśli, ale wieś jest znacznie starsza, bo pierwsze wzmianki o niej pochodzą ze średniowiecza i to w dodatku z wczesnego średniowiecza. Najpierw osadnictwo słowiańskie i Zolow od zioła, potem osadnictwo niemieckie i Szwolow, a od końca II wojny światowej to po prostu Swołowo. Miejsce warte osobnej wyprawy. Pierwsze słowa, które przychodzą nam do głowy, gdy jesteśmy w takich miejscach, no to w zasadzie nie słowa, a słowo. Skansen. Zagłuszają mnie gęsi, tutejsza rasa pomorska, bardzo krzykliwa i równie krzykliwa, co smaczna. Otóż nie jest to skansen, bo skansen to jest coś
wypatroszonego, bardzo często przeniesionego, zgromadzonego w jednym miejscu sztucznie. To jest tymczasem prawdziwa wieś. Ona liczy przeszło 100 budynków, 20 należy do, mniej więcej 20 z kawałkiem należy do muzeum, reszta pełni normalną funkcję rezydencjalną. No i spójrzcie po pierwsze na układ tego miejsca. Widzieliście pewnie, że jesteśmy w charakterystycznej formie czworokątu. Widzicie ściany, widzicie na tych ścianach szachulcowe formy. Nazwa tej okolicy, zresztą jakże słuszna, używana promocyjnie dzisiaj, to kraina w kratę. No i właśnie do takiej kraty teraz wnikam. Nie powiedziałem wam jeszcze, że jesteśmy w gościnnych progach Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Słowie. Ta zagroda swoją formę architektoniczną ma z połowy XIX wieku. Natomiast to wnętrze to lata 30. wieku XX, no bo mamy już elektryczność, jadalnia, zastawa, wszystko z tamtych czasów. Bardzo nisko ludzie wtedy nie jedli płatków śniadaniowych kukurydzianych i byli mniej więcej mojego wzrostu. Byli niewielcy, ale łóżko jest wielkie. Jest tutaj, oczywiście, że jest zegar z kukułką. Najsłynniejszym wytwórcą zegarów z kukułką do dzisiaj jest Schwarzwald. Zresztą chyba w Schwarzwaldzie w ogóle wynaleźli zegar z kukułką. A obok sypialni źródło ciepła i szczęścia, mianowicie kuchnia. Kuchnia, pod którą się pali, bowiem na tej kuchni będę gotował. Tak naprawdę to tutaj już coś się gotuje. Zanim wam zdradzę, jaka to będzie potrawa, to pokażę, co tutaj jest. Mianowicie wywar na gęsinie. Gęsina i jarzyny to podstawa tego, co za chwilę powstanie. Brukwianka na gęsinie, czyli królowa tutejszych zup. Najpierw trzeba wziąć kawałki gęsiny, skrzydełka, szyję, korpus, zalać to koniecznie zimną wodą, by jak najwięcej smaku z gęsiny wyszło, dodać jarzyny. Kiedyś to były podstawowe jarzyny, czyli cebula i marchew. No tutaj mamy wersję nieco bogatszą. Mamy również jedną brukiew, mamy pora, mamy pietruszkę. No i ten etap gotowania za nami. Brukiew. Brukiew, którą trzeba pokroić. Tutaj zawsze kroi się do tej zupy brukiew właśnie w takie paski i na sicie najlepiej przelać ją wrzątkiem. Dlaczego? Dlatego, że brukiew może być lekko gorzkawa, a takie przelanie wrzątkiem tę gorycz usuwa. No, podobnie jak kasza jaglana, choć to inna materia. Też goryczkę usuwa się właśnie w ten sposób. I potem, kiedy ten wywar na takim piecu sobie tutaj mrugał ładnych parę godzin, trzeba całość odcedzić. Poza przyprawami do zupy dodaje się jeszcze dwie rzeczy, mianowicie brukiew i ziemniaki. Ponieważ brukiew gotuje się dłużej, więc najpierw idzie brukiew. To tutaj naprawdę ładnych parę godzin stało na piecu, czekało na mnie, więc mamy niezwykle zredukowany, esencjonalny wywar. Oczywiście w dzisiejszej kuchni pewnie by to odtłuszczono, zdjęto by z zewnątrz nadmiar tłuszczu, ale kiedyś ten tłuszcz dawał ciężko pracującym ludziom siłę, no więc zrobimy to tak jak kiedyś. Ale ponieważ ten wywar jest bardzo esencjonalny, to ja dodam tutaj tę brukiew razem z wodą, w której się moczyła, żeby to nieco rozrzedzić. Więc najpierw brukiew, ziemniaki pokroję sobie w kosteczkę niedużą, po to, by dodać je, kiedy brukiew będzie miękka.
Trzeba w tak zwanym międzyczasie obrać mięso. No, na szyi jest go całkiem sporo. Jest mięciutkie, więc w zupie znajdzie się na samym końcu. Teraz w środku muszą wylądować ziemniaki. Jezu, jak tu jest cudownie i ciepło. Ciepło bijące od takiego pieca jest nieporównywalne z niczym innym. Jest po prostu kojące i cudowne. Ziemniaki już z niewielką ilością wody. Ile się takie ziemniaki będą w tym gotować? 10 minut, kosteczka dość drobna, a cała reszta potem. Dwie przyprawy przesądzają o smaku tej zupy, oprócz ekstraktywnego smaku wywaru z gęsiny. To mianowicie czomber oraz majeranek. Jak zawsze, jeśli mamy suszone przyprawy, to dobrze jest rozetrzeć je w dłoniach przed dodaniem. Dodajemy je na końcu. Czombru mniej, majeranku nieco więcej. Rzecz jasna, trzeba to będzie jeszcze dosolić nieco. Pamiętacie, dolałem tam wodę spod brukwi. Doprawić dużą ilością pieprzu, ale to za chwilę. Dodać obrane mięso i to się jeszcze powinno razem 5 minut mniej więcej gotować, żeby te smaki się ładnie połączyły. Ponieważ kontrola jest najwyższą formą zaufania, nie ta łyżka, łyżka ta. Sprawdzę, ile soli potrzeba. Ciut, ale dobre. I sporo pieprzu. I czekamy już dosłownie chwilunię. Jest szkoła, która każe teraz te jarzyny zgniatać, żeby zupę zagęścić. Niektórzy też robili tutaj zasmażkę, ale to jest wersja kanoniczna, wersja pierwotna, wersja najprostsza. Ja wiem, że w większości kraju naszego brukiew jest ciężko dostać, tutaj nie, a już na Kaszubach to w ogóle jest jarzyna w zasadzie pierwszej potrzeby, ale mówię wam to już od jakiegoś czasu. Brukiew to genialna i niesłusznie zapomniana rzecz. Zobaczcie, jak pięknie ta zupa wygląda. I brukiew to jest to ciemniejsze od ziemniaków. I już wam mówię. Boska rzecz. Boska rzecz. Być tutaj i nie zjeść takiej zupy to prawdziwy grzech. Swołowo ma również swoje sery zagrodowe, a wytwarza je pani Edyta Statkiewicz. Pani Edyto, pani jest związana no nie tylko ze Swołowem, ale również z muzeum, bo tutaj pani pracowała przez jakiś czas. Tak, przez 15 lat pracowałam tutaj w muzeum. Ale w tej chwili te sery, jak widzę, robi pani zarówno twarogowe, jak i podpuszczkowe sery, Tak. i również sery dojrzewające. Tak. To z tego, co wiem, a zasięgnąłem języka, to już nie jest hobby, to już jest praca, zawód i pasja. Pani sery trafiają do różnych, no Hoteli, naprawdę dobrych do restauracji. Tak. Hotel takich Grand w fine dining. Sopocie na przykład bierze moje sery. Tak. Jest się czym pochwalić. Dobra. Żeby był ser, potrzebne jest mleko. Czy Tak, kupuje je najlepsze, pani, najlepszej jakości. W związku z tym Absolutnie nie kupuje pani go w sklepie. Nie. Chociaż ze sklepowego mleka można zrobić ser, ale ja akurat mam tę przyjemność i tą możliwość, że tutaj mamy gospodarza we wsi i właśnie od niego kupuję mleko bezpośrednio od udoju, cieplutkie, także w ciągu 2 pierwszych godzin to mleko przerabiam, zaraz cieplutkie mleko. To jest? To jest tak zwany swołowiak, czyli to jest taki regionalny tutaj mój tutaj? ser, tak, to jest ten bez przypraw. Właśnie on, tak zostawiłam, żeby był bez przypraw, żeby każdy dowolnie mógł go skomponować według swoich uznania. No właśnie o to chodzi, bo przyprawami można zamaskować Dokładnie. różne nieudane rzeczy, tak jak w winiarstwie beczką nową maskuje się wino, tak nawet w serowarstwie przyprawami. No więc Tak, taki tutaj czysty on wtedy będziemy jest. znali prawdę. To jest taki właśnie ser, który pokazuje jakby tą kunszt serowarstwa. Ta prawda jest piękna, on jest kremowy, on jest delikatny, ale bardzo głęboki. On ma wspaniałą konsystencję. Świetny ser.
Dziękuję. A jakie były początki? Ciężko było? No, ciężko było. Początki były ciężkie. Nie wszystkie sery były udane. Często sery też pierwsze wylądowały nawet dla kur, ale już dzisiaj faktycznie 4 lata doświadczenia spowodowały, że no już wiem, który ser jest dobry, mleko. Organoleptycznie jestem w stanie rozpoznać, czy mleko jest dobre, czy z tego mleka mogę zrobić świeży ser, czy muszę go spasteryzować. Także no to już jest doświadczenie. A proszę mi powiedzieć, jak się przyjedzie do Swołowa, to co, ludzie atakują panią, żeby kupić ser? Można? No, Czy nie narzekam lepiej na klientów. A, trzeba w jakiejś liście kolejkowej się zapisywać? No może w liście nie, ale latem trzeba czasami poczekać przed serowarnią. Drodzy Państwo, macie jeszcze jeden dobry powód, by w okolice Słupska, do Swołowa konkretnie, zawitać. Serdecznie Pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten ser jest naprawdę pierwszoklaśny, a resztę będziemy próbować potem. Dzięki. Jak odwiedzicie Swołowo, to będziecie również mieli co zjeść. To nie znaczy, że ja będę tam w kuchni siedział cały czas i gotował brukwiankę na gęsinie, ale tutaj, zaraz obok miejsca, w którym przed chwilą gotowałem, działa gospoda. Czynna sezonowo, ale jeszcze czynna. Co tu króluje na stole? No, wiecie świetnie, gęsina rzecz jasna. Zacznijmy od spraw zimnych. Półgęski, robione przez gospodarzy, ogólnopolsko nagradzane, wyglądające pięknie i smakujące też pięknie. Półgęsek czasami, jak jest spartaczony, to ma bardzo gumową konsystencję, a ten jest mięciuni. Smalec z gęsi, pasztet z wątróbkami gęsimi, kiełbasa z gęsiną, domowy ciemny chleb, no i feria gęsiny kontynuowana. Gęsie pipki, czyli gęsie żołądki, pokrojone w kawałki, podawane razem z plackami ziemniaczanymi i surówką, udko z gęsi z ziemniakami, żurek na gęsinie razem z tym ciemnym chlebem, kiełbasą z gęsiną oraz chrzanem. Żurek na gęsinie to jest druga zupa oprócz tej brukwianki na gęsinie, którą po prostu uwielbiam. Bardzo zacny, bardzo majerankowy, delikatnie czosnkowy. No dobra, jeszcze pipki. Je trzeba bardzo, bardzo długo dusić. Mięciutkie. W zasadzie cebula, sól, pieprz i gęsie żołądki. Nic więcej nie trzeba. Tu jest jeszcze taki zalotny kleksik ze śmietany. Pytacie się, być może jaka jest moja praca? Ciężka. Dlaczego ciężka? No, dlatego, że tego jest dużo. A to jeszcze na dzisiaj nie koniec. Przemysłową dumą przedwojennego Słupska była cegielnia Karla Westfala. Ogromna, ale w całości wywieźli ją po wojnie Sowieci do siebie. Z tego ogromnego przemysłowego kompleksu pozostał tylko mały budyneczek, taki reprezentacyjny, gdzie przyjmowano klientów, chociaż nie pytano się ich, kup pan cegłę i nie grożono uderzeniem cegłą w głowę. Po prostu załatwiano tutaj kontrakty cegielniane. No i to miejsce dzisiaj jest teraźniejszą dumą Słupska, tylko że kulinarną, gdyż niezwykle dzielny człowiek, Rafał Niewiarowski, który gotował wcześniej w Ustce i miał tam naprawdę świetną restaurację Dym na wodzie, ów Dym na wodzie przeniósł tutaj. Znam jego kuchnię, znam Rafała osobiście i ten adres musiał być na liście na sam deser.
Rafał w swej szczodrości i w swym entuzjazmie zarzucił mnie taką ilością dań, że nie sposób szczegółowo o każdym z nich opowiedzieć, ale ich wygląd mówi sam za siebie. To są po prostu dzieła sztuki. Na szczęście za destrukcję tychże dzieł sztuki nie idzie się siedzieć. Wręcz przeciwnie. No to destruujemy przynajmniej niektóre. Oczywiście, nie mylicie się, to jest na gęsinie zupa z brukwi. Jezu, jakże to jest cudowny, niestety niepowszechnie w Polsce praktykowany delikates. To jest sezonowy krem z dyni. No zresztą zupa na gęsinie z brukwi też jest sezonowa. Taki podkręcony trochę na modłę azjatycką. Tutaj mamy opowiedzianą przez Rafała wariację na temat śledzia z pulkami, czyli kaszubska specjalność, ale to jest wariacja, bo jest pulka, czyli ziemniak, śledź jest w środku, a to spoczywa na domowym ajwarze, więc mamy tutaj jeszcze ukłon w stronę Bałkanów. Ziemniak i śledź to zawsze mili goście w moich ustach. Słodkość ziemniaka, wyrazistość śledzia, cudowna kombinacja. To jest zrobione pięknie. To jest mianowicie żeberko. Żeberko wieprzowe, które najpierw zostało upieczone. To mięso zostało porwane po upieczeniu, zespolone, opanierowane, w to została wetknięta kostka, no i zostało usmażone. To spoczywa na domowej, kiszonej kapuście. No nie mam odwagi tego zepsuć, na razie przynajmniej, ale wezmę trochę kapusty, gdyż porządnie kiszona kapusta to w dalszym ciągu rarytas, bowiem ten proces często się przemysłowo przyspiesza i taki efekt winny, mówię nie o winie, a o winności, nie jest osiągany. No, skoro jesteśmy na Pomorzu, to w dalszym ciągu gęsina, robiona nieco podobną techniką do żeberek. Mianowicie gęsina, która została upieczona, została zestalona, kiedy wystygła, uformowana i znowu opanierowana. Myślę, że to jest panko, chociaż mogę się mylić, i usmażona. To spoczywa na ryżu mającym postać risotta. Risotta jakże polskiego, risotto alla Polaka. Mianowicie jest to risotto z burakami i z chrzanem. No więc do gęsiny pasuje. O, jest jakie dobre. Tu jest jeszcze pigwa. Tak. Ten pigwowy akcencik do tego. Skoro Pomorze, to również pomuchle, czyli dorsz. Dorsz zapieczony w sosie prawdziwkowym. Do tego kluseczki z marchwi. Zaraz przejdziemy do jeszcze jednej postaci tychże kluseczek. Najpierw trochę sosu. Ja wiem, trufle są wspaniałe, ale prawdziwki to również miazga. Tak, tu mamy inną postać kluseczek, znaczy takie same kluseczki, ale inaczej podane. No i coś dla prawdziwych mężczyzn, mianowicie cepeliny. Cepeliny z dzikiem. Dlaczego tutaj cepeliny? No bo nie jesteśmy wcale tak daleko od Litwy, a pamiętajmy też o wymianie ludności. Kiedy Sztolp zaczął być Słupskiem, to przyjechało tutaj dużo ludzi ze wschodu. To jest gęsia wątróbka. Gęsia wątróbka jak puszek, jak okruszek, który w ustach się rozchodzi. Ciasto francuskie, jagnięcina, w środku demi-glace, jarmuż, tatar, klasyczny tatar, a do tego tatara mamy, właśnie, co tutaj mamy? To jest dynia.
kiszona. Ale dobre. Słuchajcie, jeszcze desery. No, ciasteczko czekoladowe w czymś, co Anglicy nazywają custard, albo też nazywa się to we Włoszech zuppa inglese. To jest prawdziwą, niebudyniową techniką robiony crème brûlée. To jest właśnie to. Miejscowy cydr, kieliszeczek nalewki z Rokitnika Wel Oblepichy. Tradycja, lokalne produkty i twórcze do nich podejścia. Pozwólcie, że teraz się na to rzucę, a potem, skoro jest tworzywo, to musi być również i twórca. A oto anonsowany wcześniej twórca tych cudowności, miejscowy gospodarz, no i dowódca w kuchni. Rafale, muszę powiedzieć, że się niezwykle cieszę, iż się nie zmieniłeś, bo pamiętam świetnie twoje jedzenie w Ustce i to podejście tutaj jest takie samo. Twórcze podejście do regionalnej kuchni. Świeżość, własne ja wyraźne, ale też szacunek do tradycji. To wspaniałe. Dziękuję Ci bardzo. Nie wiem, czy pamiętasz to, co powiedziałem do Ciebie jeszcze jak byliśmy w Ustce, że jesteś ojcem mojego buntu przeciwko rzeczom instant, wszystkiemu co sztuczne, utwardzanym, wiesz, chemicznie olejom i to się nie zmieniło i każdego dnia, kiedy cokolwiek, wiesz, próbuję wymyśleć, to ten Makłowicz z boku stoi. Mój drogi, ale nic się również nie zmieniło u mnie, jeśli chodzi o podejście do tego, co Ty gotujesz, bo to jest no po prostu fantastyczne. Gdyby w naszym kraju więcej było ludzi, którzy tak do tradycji podchodzą, bo tego nasi widzowie mogą nie wiedzieć. Ty jesteś ze Słupska, ty się tu urodziłeś. To moje miasto, tak. I masz lokalne produkty, masz lokalnych dostawców i poprzez własną wyobraźnię, poprzez własne ja pokazujesz nam, jak ten region jest wspaniały i twórczy. A powiem Ci jeszcze, że znam wiele osób, którzy, no być może po dzisiejszym programie, kiedy pokazaliśmy różne rzeczy w Słupsku, dołożą jeszcze jakieś cele do wizyty tutaj, ale znam takich, którzy przyjeżdżają tutaj tylko po to, by zjeść u Ciebie w Dymie na wodzie. Dziękuję Ci bardzo. Naprawdę. Jeszcze jedna Jestem rzecz. zszokowany. Jeszcze jedna rzecz. Marzenia się spełniają. Twoja obecność tutaj. Jeszcze jedna rzecz niezwykle ważna. Dym na wodzie. Mój drogi, czy to chodzi o Parpli? Tak, tak. Jestem starym rockmanem. To mój ulubiony zespół. To... Stary, Lorda, Frazy Tak. na Hammondzie, Richie. Richiego Blackmura. Wiesz co? Musimy coś zrobić. Tak. Musimy zagrać teraz Smoke on the Water. Okej, próbujemy. Tam, 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 tam. I teraz było tam, 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 ta, dam, ta, Okej. dam. W Później- wersji koncertowej. A Glover później Tam, 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 tam. Też. A ja chciałem być jak John Lord. Okej. Mój drogi, jesteś Richiem Blackmurem i Johnem Lordem polskiej gastronomii. Dziękuję Ci Bardzo mi serdecznie. miło. Drodzy Państwo, już wiecie gdzie.